Cześć, znajdujemy się w studiu Lively. Wielkie dzięki za zaproszenie. Ja nazywam się Marceli, jestem project managerem w LiveAge obecnie. Ze mną jest Michał, UX designer. Cześć, jak Marceli powiedział, jestem UX designer i zajmujemy się projektowaniem produktów cyfrowych, tak jak strony internetowe, platformy, aplikacje i cała reszta tego, co możemy znaleźć w internecie i co ludzie oglądają, słuchają czy obserwują. Tak, dlaczego my i dlaczego dziś o dostępności? Bo dziś będziemy rozmawiać o dostępności cyfrowej. Od lat pracujemy razem, pracujemy przy różnych projektach, obecnie w różnych firmach. Ja na co dzień zajmuję się obsługą Microsoftu. Michał na co dzień projektuje różne użytki cyfrowe. Dla Microsoftu to jest bardzo istotna kwestia. Tak, w ogóle dla cyfrowa. firm chyba globalnych to jest bardzo istotna kwestia, bo docierają te produkty do różnych ludzi, różnych odbiorców, różnych typów odbiorców, dlatego musimy o całej masie ludzi czy użytkowników myśleć. I tak jak wspomniałeś, pracowaliśmy kiedyś razem dla Microsoftu i oni bardzo dużą uwagę zwracają na to, żeby ich produkty były zaprojektowane w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych. I nie tylko dla osób niepełnosprawnych, Tak. ale o tym za moment. Bo zanim zaczniemy, krótko o tym, czym jest standard WCAG 2.1. Mamy dla Was małą zagadkę na start, rozwiązanie na koniec. Zagadka brzmi, który popularny krój czcionki jest najbardziej przyjaznym krojem dla osób z dysleksją? Tak, może być trochę zaskoczenie. Sam nie wiedziałem, ale się przed webinarem dowiedziałem, także jest ciekawa sprawa. I jeszcze może słowem wstępu, tak jak powiedziałem, różni użytkownicy będą nas słuchać czy oglądać, także chciałbym też taki wstęp zrobić, jako ukłon też w ich stronę. Siedzimy w biurze Lively na tle betonowej ściany. Za nami są takie industrialne, czarne, stalowe kraty. Jest też czarna donica z roślinnością. Za nami siedzimy na fotelach niebieskich. Ja jestem ubrany w jasną, beżową bluzę, niebieskie dżinsy, Marceli, czarna bluza, jasne dżinsy, ciemne włosy, trochę dłuższe. Jestem blondynem, mam krótkie włosy. I ten wstęp zrobiliśmy nieprzypadkowo, bo niektórzy nas po prostu nie będą oglądali, tylko będą nas słuchali. I to jest dla nich bardzo ważne, żeby ten obraz zbudować. I to, co właśnie teraz zrobiliśmy, czyli to, jak zrobiliśmy audiodeskrypcję, jak opisaliśmy siebie, można też robić w produktach cyfrowych. Ale o tym też za chwilę. Dokładnie, ja dodam troszkę obszerniejszy, Michał jest trochę mniej obszerny, ale to była tak, klasyczna audiodeskrypcja. Cóż to jest dostępność? Takie pierwsze pytanie podstawowe. Czym jest dostępność? Tak, to jest Michale. to jest w ogóle taka akcja, jak ja pierwszy raz dowiedziałem się, usłyszałem słowo dostępność, to kompletnie mi to nic nie powiedziało. W ogóle nie wiedziałem, co to znaczy i dopiero jak kiedyś tam już zacząłem badać temat i ostatnio usłyszałem trochę szersze określenie, projektowanie dostępne dla osób niepełnosprawnych, no to trochę lepiej to oddaje. Tak naprawdę to jest dostępność, to jest projektowanie, wytwarzanie produktów, sprzedawanie produktów, albo w ogóle kreowanie przestrzeni publicznej czy tam miejskiej w taki sposób, aby ona była dostępna, osiągalna w takich samych warunkach i tak samo dla wszystkich ludzi. Nieważne, czy są w pełni sprawni, czy nie w pełni sprawni, czy niepełnosprawni. Także dostępność to jest tak naprawdę zapewnienie wszystkim w takim samym stopniu wartości tego, co dla nich projektujemy tak naprawdę. No tak, ale tu wiesz, problem z polskim tłumaczeniem, czyli z tłumaczeniem właśnie jako dostępność, accessibility jako dostępność. W polskim języku dostępność kojarzy się z dostępnością towarów, z dostępnością usług, tak. prawda? To jest pierwsze skojarzenie. I może tutaj przystępność byłoby bardziej odpowiednim słowem. Czyli Tak. w tym przypadku content cyfrowy, zawartość cyfrowa powinna być po prostu przystępna. Ale nie tylko cyfrowa. No bo to nie tylko cyfrowa, nie tak, tylko tak, tych jasne, cyfrowych jasne. produktów się to Jeśli tyczy, chodzi o no. dostępność, przystępność rozumianą szerzej, to oczywiście chodzi o dostosowanie tak naprawdę całej przestrzeni, w której my funkcjonujemy, do potrzeb osób, no właśnie, też niepełnosprawnych, nie do końca niepełnosprawnych, bo to tak ładnie się określa jako osoby ze szczególnymi potrzebami, prawda? To nie tylko, do tego też przejdziemy, ale to warto od razu podkreślić, że
dostępność, czy przystępność cyfrowa, standard WCAG dotyczy tak naprawdę każdego z nas, tylko w części przypadków to jest po prostu odroczone w czasie. Tak, bo jeszcze jest ważną kwestią jest to, że osoby niepełnosprawne lub nie w pełni sprawne to nie są osoby tylko chore z jakimś zaburzeniem. Jest niepełnosprawność trwała i czasowa na przykład, więc osoby, które normalnie codziennie korzystają ze wszystkich rzeczy, jak statystyczny, nie wiem, Polak czy normalna osoba, nie wiem, czy mogę powiedzieć normalna osoba, bo tutaj też może być to... Powinniśmy unikać. No pewnie właśnie, takich to też może sformułowań. być trochę dla kogoś krzywdzące. Oczywiście nie miałem takiego zamiaru, ale o co chodzi? Niektórzy codziennie nie mogą z czegoś korzystać przez to, że po prostu mają jakieś ograniczenia, a niektórzy na przykład jadą samochodem i nie mogą na telefonie rękami czy palcami obsługiwać telefonu, dlatego też wtedy są nie w pełni sprawni, ale tymczasowo. Dlatego na nich też projektuje się rozwiązania, które są zgodne właśnie i opisane w standardach WCAG. Dokładnie tak. Zaraz sobie przejdziemy do tego, dla kogo projektujemy, dla kogo jest WCAG, bo takie powszechne rozumienie jednak nadal jest takie, że robimy to dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami czy też ze szczególnymi potrzebami. To nie do końca jest prawda, ale zanim o tym, może jeszcze króciusieńko o tym, czym jest sam standard WCAG. Tak naprawdę WCAG... 4 filary, prawda? Tak. Możemy WCAG krótko to jest powiedzieć. spis, nie wiem czy to jest oficjalny spis, czy przyjęło się, że to jest jeden z najlepiej spisanych zasad, czy też reguł, którymi produkty cyfrowe muszą podążać tymi zasadami, żeby były właśnie spełniały zasady dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ogóle co ciekawe, też tego nie wiedziałem, ale jak zacząłem pracować teraz... A widzisz, przepraszam, że ci przerwę. Cały czas używasz tego słowa, Michał. Dostępności dla osób niepełnosprawnych. To nie są tylko osoby niepełnosprawne. No tak, prawda? no tak. Sam widzisz, masz Tak, tego a wiesz świadomość, czemu? Bo to ale się sami, wbiło. sami używamy tej kliszy, bo Tak. w powszechnym rozumieniu jest to też komunikowane, że to jest dostępność dla osób niepełnosprawnych, co jak się zaraz też okaże nie do końca jest prawdą. Tak, ale tak jak mówiłeś, no to już jest tak powszechnie stosowane przez wszystkich, że po prostu nawet podświadomie to się wbiło, ale jeszcze co jest ciekawe, w Stanach jest coś takiego jak ADA Compliance i to jest tak naprawdę kalka tego, no może nie 1:1, ale tak naprawdę no, to też jest zbiór zasad, którymi musimy się kierować, ale jak wspomniałeś o 4 filarach, no to są 4 filary główne, którymi musimy podążać, których musimy przestrzegać. Jest to postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i kompatybilność. No i też to pewnie nikomu nic nie mówi, bo te nazwy są dosyć zawiłe. I tak w skrócie opisując, czym są te filary, to postrzegalność jest to tak naprawdę to, żeby zapewnić ludziom widoczność wszystkich elementów, które mamy w produkcie cyfrowym, bo WCAG odnosi się do zasad projektowania produktów cyfrowych, czyli kontrast tekstu, wielkość fontów i to, jak odbieramy to, co zaprojektowaliśmy. Funkcjonalność to jest po prostu zapewnienie możliwości korzystania ze wszystkich najważniejszych funkcji serwisu dla wszystkich w takim samym stopniu. Zrozumiałość, no to tak naprawdę język, który używamy i to, co piszemy, to, co komunikujemy, musi być zrozumiałe dla wszystkich użytkowników. I kompatybilność, czyli produkty cyfrowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, żeby były kompatybilne z różnymi urządzeniami, na przykład do obsługi czy do nawigacji, które są i no, które pewnie powstaną, żeby mieć tego świadomość, jak to się robi. Tak, tłumaczone też czasami jako solidność, prawda? Tak. Kompatybilność chyba lepiej oddaje ten charakter tej grupy wytycznych. Odpowiedź na te zagadnienia znajdziecie w e-booku dotyczącym dostępności i standardu WCAG 2.1 opublikowanym przez Lively. Dla kogo projektujemy? To jest kolejne pytanie, które należy sobie zadać. I tutaj odpowiedzią na to pytanie będzie też rozwiązanie tego dylematu. Czy to są tylko osoby z niepełnosprawnościami, czy też ze szczególnymi potrzebami, czy nie tylko? Nie chcę spoilować, więc może powiedzmy po kolei po prostu. Zacznijmy od tej największej grupy, takiej najbardziej widocznej i spektakularnej, prawda? Czyli osób, które używają czytników ekranowych. Bo Tak, może jest większa grupa, dla której projektujemy tak naprawdę, bo projektowanie doświadczeń, czy w ogóle
coś, co wytwarzamy, co będzie używane przez ludzi, musi być zaprojektowane dla największej grupy, jaka jest, czyli po prostu dla wszystkich. Mhm. I to dosłownie dla wszystkich, nie wykluczając żadnej grupy. Musimy mieć świadomość, że będziemy projektować dla różnych ludzi, dla różnych kultur, dla różnych osób w danej sytuacji i musimy wziąć pod uwagę różne konteksty użycia tego produktu. I drugie pytanie, czy da się zaprojektować dla wszystkich? Otóż to. Oczywiście, że się nie da. No to jest za trudne, nie jesteśmy w stanie. Ludzi ze schorzeniami, znowu zaczynam od tej grupy, ale No sam tak, wspomniałeś, no bo tak naprawdę tutaj też to chcemy nakreślić, że o tych osobach będziemy głównie rozmawiać i żeby mieć ich na uwadze, ale schorzeń, chorób, syndromów, fobii, jakichś odłamów tych chorób, niepełnosprawności fizycznych, psychicznych, jest po prostu taka masa, to jest taka ilość, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć wszystkiego, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby mieć w głowie, że takie osoby po prostu są i żeby stosować te najprostsze czy najbardziej takie utarte zasady, które w znacznym stopniu im pomogą, bo to jest tak, że zaprojektować dostępny produkt, nawet jeżeli tych ludzi jest miliony i odmiar chorób jest pewnie setki tysięcy, to nie jest tak, że dla każdej osoby musimy odmienny interfejs zaprojektować. Te podstawowe zasady jest wprowadzić bardzo łatwo i przeskok w produkcie, który jest zrozumiały, a niezrozumiały, jest ogromny, jak wprowadzisz te bardzo proste zasady. Także nie da się zaprojektować dla wszystkich, ale naprawdę trzeba mieć ich na uwadze. No tak, ale to uporządkujmy. Przede wszystkim to są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami czy też ubytkami fizycznymi, czyli osoby niedosłyszące, osoby niesłyszące, osoby z ubytkiem wzroku, niedowidzące, niewidzące, prawda? Po wypadkach, ale też na przykład cierpiące na epilepsję. To są osoby z różnymi, z Ze rozmaitymi... spektrum autyzmu na Tak, przykład. z zaburzeniami poznawczymi. To jest druga duża grupa i ona jest już mniej oczywista, czyli to są osoby w spektrum autyzmu właśnie z Aspergerem, cierpiące na schizofrenię, różne inne też, różne rodzaje i różnego stopnia niepełnosprawności umysłowe, intelektualne, ale też właśnie dyslektycy. Tu wracam do naszej zagadki. Potem kolejną grupą są osoby z zaburzeniami motorycznymi, czyli na przykład pozbawione kończyn, osoby po wypadkach komunikacyjnych, osoby cierpiące na przykład na stwardnienie rozsiane. Poruszające się na wózkach, o kulach, Dokładnie. o lasce, osoby Dokładnie. starsze. Czy też cierpiące na przykład na chorobę Parkinsona, prawda? Z utrudnionym dostępem fizycznym do urządzeń, prawda? Też wymagają rozwiązań, które im pozwolą korzystać z telefonu czy z komputera. I właśnie seniorzy to jest grupa, o której się najmniej mówi, a która jest w zasadzie najbardziej powszechna, bo szacuje się, że do 2050 roku 40% społeczeństwa polskiego to będą ludzie 60+, tak. I to będziemy my wszyscy, dlatego dostępność właśnie dotyczy nas wszystkich, bo prędzej czy później i o nas się upomni. Dlatego im lepiej, im więcej regulacji wprowadzimy, im bardziej nauczymy się te zasady wprowadzać w życie, tym lepiej tak naprawdę też dla nas, dla młodego pokolenia, bo prędzej czy później każdego z nas ten problem dotknie. Tak. Osobna grupa, tu jeszcze chciałem powiedzieć i też Cię zapytać o to, bo to jest też nieoczywista sprawa, to znaczy ogromną grupą, można powiedzieć, dla której zasady związane z dostępnością są bardzo istotne, to są roboty indeksujące i boty. To jest coś, tak jak powiedziałem, nieoczywistego. Natomiast z całą pewnością możemy stwierdzić, że dziś spełnianie wymogów dostępności, accessibility, powoduje znacznie lepsze indeksowanie stron przez roboty Google'a. Tak. I To jest ciekawa kwestia, że weszliśmy na taki poziom, że musimy nie tylko o osobach myśleć, ale też o algorytmach, które później gdzieś tam są premiowane w wynikach wyszukiwania Google na przykład. Nie? No tak, ale to jest bardzo ciekawy problem. Jeszcze o tym, mam nadzieję, powiemy, ale zobacz, no, mamy wymogi dostępności, które się
bazowo kojarzą z osobami niepełnosprawnymi. Już wiemy, że tak nie jest, że one dotyczą de facto nas wszystkich. I teraz mamy sytuację, która jest paradoksalna, która jakby odwraca cel, to znaczy jeżeli spełnisz wymogi, inaczej powiem, wymogi dostępności, spełnienie wymogu dostępności oznacza, że Twoja strona, Twój produkt cyfrowy jest po prostu lepszy. Tak. Jest obiektywnie lepszy, bo co by nie mówić, roboty indeksujące są obiektywne, prawda? W założeniu odrzucają śmieci i premiują super wartościowy content. I to jest, wydaje mi się, jeden z najciekawszych paradoksów dostępności, że spełniając te wymogi, my de facto, jeżeli oczywiście uda się zrobić to globalnie, wyczyścimy przestrzeń cyfrową z tych najgorszej jakości produktów. To znaczy, dojdziemy do momentu, w którym rzeczywiście content dobrze przygotowany, dobrze przemyślany, zgodnie z regułami, dobrze opowiedziany, no tylko taki się ostanie, a te całe cyfrowe śmieci no po prostu znikną. No. To będzie wielkie porządkowanie świata cyfrowego, ale to może za daleko idąca dygresja. Funkcja społeczna oczywiście jest nadrzędna. Ja uważam, że funkcja społeczna dostępności, człowiek to jest najważniejsza rzecz, ale gdzieś tam w tle, za plecami mamy jednak też Tak. profit i zysk. Tak, doszliśmy do momentu, w którym firmy właśnie też starają się, aby ich produkty były jak najbardziej dostępne dla osób. Także nie tylko to jest domena instytucji rządowych i jakichś projektów stricte przeznaczonych, znowu tu użyję tego słowa, chociaż już wytłumaczyliśmy, że to nie o to chodzi, stricte produktów do osób niepełnosprawnych, ale wszyscy to muszą robić tak naprawdę. I tak jak powiedziałeś, jeszcze wracając do osób starszych, ostatnio miałem w ogóle ciekawą sytuację. Dziadek do mnie dzwoni i mówi do mnie, żebym do niego przyjechał i jakiś mu przelew zrobił w banku, bo on nie jest w stanie tego zrobić, no bo to jest dla niego kompletnie nowe. Mógł się założyć, że tam aplikacja, nawet nie wiem w jakim banku ma konto, ale że aplikacja bankowa internetowa jest zrobiona w taki sposób, że on by sobie z tym poradził po prostu, bo te produkty są teraz na takim poziomie, że naprawdę ktoś, kto nie miał styczności nawet z zrobieniem przelewów czy płatnościami za jakieś zakupy internetowe, jest prowadzony w taki sposób, że no jest bez problemu w stanie to zrobić. Oczywiście trzeba na to uważać, no i dużo się słyszy o oszustach i w ogóle, ale chodzi mi o doszliśmy do takiego momentu, że właśnie osoby starsze, mimo tego, że ta technologia idzie do przodu i oni kiedyś byli wykluczeni technologicznie, no to oni wracają i dalej się od nich troszczymy, żeby zapraszać do tego świata technologicznego. To też pandemia Tak. sprawiła, prawda? To te osoby starsze, które były wykluczone cyfrowo, siłą rzeczy część z nich po prostu no, zaczęła pracować czy z telefonem, czy z komputerem. Ja mam przykład odwrotny. Mój ojciec ma prawie 80 lat, korzysta z komputera od kilku lat, nauczył się takich podstawowych funkcji, ale ma za każdym razem problem z pobraniem wyników w jednej z firm, która robi badania po prostu, bo desktopowa wersja strony jest tak zaprojektowana, że musisz 3 razy kliknąć po prostu, żeby pobrać wyniki. I to jest przykład jakby z drugiej strony. On już nie jest w stanie zapamiętać tej ścieżki i za każdym razem ma z tym kłopot. Także myślę, że to jest jeszcze dużo. Pewnie z czego to wynika, że 3 kliknięcia, a nie 2, a nie 4, to też pewnie mają zbadane, albo i nie, i może to jest do poprawy. Ale wracając jeszcze trochę na tory tego, o czym będziemy Jasne. rozmawiać. Tak jak mówiliśmy, projektowanie dostępne dla osób niepełnosprawnych, w ogóle dla wszystkich, to nie jest tylko projektowanie produktów cyfrowych, to jest projektowanie rzeczy do tak naprawdę otaczającej nas przestrzeni. To jest projektowanie produktów fizycznych, projektowanie ulic, dojść, wnętrz, urzędów i nie tylko. I też takich przykładów kilka możemy znaleźć, że nawet ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, a tak jak mówiliśmy na przykład o tym, że projektujemy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, no to pierwszy, to jest w ogóle oczywisty przykład, może niektórzy o tym nie wiedzą, ale rampy dla wózków inwalidzkich to jest właśnie zapewnienie dostępności do budynków. I to nie jest tak, że ktoś sobie, wybuduje schody i sobie zrobi rampę czy wypłaszczenie na tych schodach, żeby ktoś wjechał. Są ściśle określone zasady, jaki może być kąt nachylenia, jaka maksymalna długość tej rampy, jaka szerokość, żeby wózek się obrócił,
na jakiej wysokości muszą być barierki, że te barierki muszą być podwójne. To jest pierwszy w ogóle z brzegu przykład. A drugim takim, który ja mam gdzieś tam ostatnio oglądając i przygotowując się, w ogóle co mnie super zaskoczyło, i nie wiedziałem o tym, osoby niewidome, które chodzą do muzeów. I w ogóle tak, no, chodzą do muzeum, no to pewnie ktoś idzie z nimi i im tłumaczy, co tam się znajduje na ekspozycji. No i to jest jedna rzecz, ale druga, muzea w tym momencie, i to nie jest jakaś tam garstka, tylko to jest powszechnie stosowane, że dostają rękawiczki i niewidomi mogą iść do muzeum i dotykać eksponatów, które w ogóle dla mnie zawsze były taką świętością, że możesz patrzeć tylko 10 sekund, żeby przypadkiem nie za długo, bo coś się stanie. Oni chodzą, normalnie dotykają eksponatów, są miniatury budynków zrobione z odwzorowaniem bardzo szczegółowym, wszystko mogą sobie dotknąć, mogą wysłuchać, czego dotykają, co teraz właśnie, co sobie, czego doświadczają. I tak samo obrazy są drukowane z wypustkami, żeby też palcami mogli je, no nie wiem, czy, no nie zobaczyć, ale poczuć. No Także to jest mega ciekawe. Nie wiedziałem tego tak naprawdę, tak, a to jest ale to... na takim już poziomie. Czy ja na to patrzę porównując WCAG, czyli standardy dostępności cyfrowej, prawda? Do tych standardów dostępności fizycznej, to ja mam takie wrażenie, że dostępność cyfrowa jest dużo łatwiejsza. To znaczy, wiesz, żeby otoczenie fizyczne było dostępne, to musisz zaprojektować, zainwestować, zawnioskować o podjazd, ktoś musi go wybudować, musisz myśleć o tym, jak oznaczyć drogi dojścia na peronach na przykład, tak? Jak oznaczyć drogi dojścia na przystanek, czyli wypustkami na chodniku, etc., etc. Oczywiście tych przykładów są setki. Natomiast to, co jest fantastyczne, nie będę bał się tego słowa użyć, w standardzie WCAG, to jest to, że robimy to niejako za darmo lub no, niewielkim dodatkowym wysiłkiem specjalistów, designerów, UX-ów, deweloperów. W momencie, w którym to staje się standardem, to rzeczywiście my możemy zbudować świat cyfrowy, który jest po prostu w pełni dostępny albo próbuje być w pełni dostępny. Czyli stworzyć coś, czego nigdy nie uda się stworzyć w świecie fizycznym dla osób ze szczególnymi potrzebami, bo w świecie fizycznym nie wyeliminujesz takiej sytuacji, że osoba, która choruje na epilepsję, będzie mogła spokojnie wyjść na miasto z pewnością, że nie zaatakuje jej bardzo krzykliwy, ogromny billboard, prawda? I nie spowoduje ataku. A w przypadku spełnienia standardów sieciowych już możemy to środowisko zbudować, możemy jej to zagwarantować, prawda? Możemy jej to zagwarantować deklaracją dostępności, w której piszemy, że nasze strony, nasze produkty są zgodne z WCAG 2.1 w tym i w tym punkcie i ta osoba wie, że może bezpiecznie przejść dalej. Tak, a w ogóle jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że że billboard nie zaatakuje osoby chorej na epilepsję, to wiedziałeś o tym, że w Lidlu są godziny dla osób ze spektrum autyzmu, między 10 a 12 są godziny ciszy? To nie jest kryptoreklama? Nie wiedziałem. Nie, ale poważnie, w ogóle się zdziwiłem, bo ostatnio byłem na zakupach. No jak już powiedziałem, że w Lidlu, no to dobra, ale się zdziwiłem, bo byłem na zakupach jakoś rano i był komunikat, że między 10 a 12 mamy godziny ciszy i że to w ogóle jest dla respektowania dla osób ze spektrum autyzmu. A, to ciekawe, Nie nie znam w miałem ogóle pojęcia, przykład. to super. A też, jak wiesz, robimy zakupy w tym samym sklepie niemieckiej sieci, więc nie słyszałem tego, ale ja chodzę zawsze wieczorem do Lidla. Tak, ale może przechodząc już chyba do projektowania do Tak, produktów cyfrowych. tak. Przejdźmy do produktów cyfrowych. Konkretnie chyba do stron www, prawda? Od nich może wyjdziemy, to znaczy pokrótce, jak powinna być zbudowana, jak powinna wyglądać strona www, żeby była przystępna. Tak, to trochę jeszcze jeden krok się cofając od tego, jak zbudować stronę, trzeba, no każdy projektant i każda osoba, która coś projektuje, powtarzając się, musi myśleć, dla kogo to projektuje i jak ci ludzie będą z tego korzystać. Czyli na przykład
znowu przykład osób niewidomych, bo oni są naprawdę dobrze przepracowani w Tak, tych tak. wszystkich webinarach, Jasne. bo mówimy też o produktach cyfrowych typu strony www. No, używają czytników. No to temat zamknięty, nie? No bo używamy czytników, no to coś jest przeczytane, tylko jak oni tych czytników używają? Oni nie odpalają sobie czytnika, który im czyta słowo po słowie, ładnie i w ogóle piękna dykcja, czy też tam robotyczna, ale bardzo zrozumiała. Osoby niewidome są na tyle przyzwyczajone do czytników, że one przyspieszają tak naprawdę 400% ten czytnik, który czyta im tylko pierwsze tak naprawdę zgłoski, które dla osób, które nie słyszały nigdy tego syntezatora, w ogóle to jest bełkot niezrozumiały, a oni sobie świetnie z tym radzą. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, osoby niewidome w ogóle nie zwrócą uwagi na to, czy twój tekst ma dobry kontrast, czy jest dobra wielkość, czy masz super animację, bo one korzystają z komputera, z telefonu z wyłączonym ekranem. Oni w ogóle, dla nich to nie istnieje, nie? To jest też druga rzecz. Ale już osoby niedowidzące. Tak, do osoby najbardziej. niedowidzące tak. Dla nich bardzo ważny jest kontrast, Dokładnie. który jest też określony w WCAG Dokładnie. i jest mnóstwo w ogóle rozszerzeń, żeby ten kontrast sprawdzać. To jest Więc- bardzo proste. Więc to jest też ważna uwaga. To są rzeczy łączne, a Tak. nie rozłączne. Tak, prawda? tak. Zakładamy globalnie jak najszerszą liczbę użytkowników z różnego rodzaju szczególnymi potrzebami. Tak, a co jest ciekawe w ogóle w sprawdzeniu kontrastów i w tym, czy tekst jest czytelny, czy nie i czy na dobrym tle, to w ogóle tak się, jak już zaczniesz pierwszy raz, drugi raz sprawdzisz, to potem czujesz, że to co robisz, to może tak. nie być dostępne, Tak. nie? A lepiej się upewnić, czy to jest, czy nie jest. Jest w ogóle darmowych tyle Ale z rzeczy trzeciej do strony są rozszerzeń. boty, są aplikacje. Tak, Nie- tak, nie- tak, już, tak. Już w tej chwili nie ma sensu w ogóle tracić na to czasu, chyba że ktoś chce poćwiczyć po prostu. Tak. I wracając do tego, co powiedzieliśmy na początku a propos kompatybilności, to też się ostatnio dowiedziałem, nie wiem czy wiesz, ale osoby niewidome, pisząc na telefonie SMS-y, wyszukując w Google'ach jakiś tam fraz, używają też zwykłej klawiatury, ale używają w ogóle klawiatury Braille'a. I myślałem, że alfabet Braille'a no to są wypustki i tam sobie tylko dotykasz, a to jest tak naprawdę alfabet opierający się o 6 punktów i każda litera odpowiada, na przykład A to jest 1, B to jest 1, 2 równocześnie przyciśnięte, no i tak dalej, i tak dalej. Także to też musisz zakładać, żeby twój interfejs mógł być obsługiwany właśnie takim rozszerzeniem dla klawiatury. I kończąc już wywód o osobach niedowidzących lub niewidomych, też następną rzeczą, która weszła w MacBookach Pro, już nawet nie pamiętam której edycji, był touch bary. Cóż, co super, ale jak ktoś kupi, to tak dobra, tam tydzień się pobawiłem, już zero zajawki. Ale osoby na przykład bez rąk, które na touch barze mają jedne z najważniejszych funkcji wypisanych danego programu, ten touch bar jest customizowany i w ogóle on się dostosowuje do programu, one właśnie tam z tego korzystają, to jest dla nich super pomocne. Także tutaj też mamy hardware'owe rozwiązanie, które też spełnia jakieś warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych i w ogóle nie. I najpierw też był sprzedawany jako taki, jako zaleta i w ogóle nowy design MacBooków Pro. A to się okazało, że to też może mieć drugie dno i drugą funkcję tego. Tak, to ja tu powiem jeszcze, trochę odbijając piłeczkę Apple'ową z mojego podwórka. Microsoft w 2018 roku zrobił pada do Xboxa. Nie pamiętam teraz dokładnie jak się nazywa, ale to jest chyba, wydaje mi się, że PlayStation jeszcze nie ma takiego pada, a Microsoft rzeczywiście wypuścił to urządzenie i ono działa. Wygląda bardzo nietypowo, ale osoby z właśnie różnego rodzaju niepełnosprawnościami no po prostu mogą grać w gry dzięki niemu. Możesz do niego podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, takie dedykowane dla osób niepełnosprawnych, jakie sobie wymyślisz. I naprawdę Xbox, sam mam Xboxa oczywiście, jest zaprojektowany z myślą też o osobach niepełnosprawnych, to znaczy na wierzchu są funkcje związane z kontrastem, z zamianą tekstu na mowę. One są po prostu na wierzchu dostępne. Także to też jest, no to też jest przykład na to, że Microsoft akurat traktuje ten aspekt accessibility, ma swoje mass compliance, czyli Microsoft Accessibility Standards traktuje od kilku lat naprawdę bardzo poważny i ma ją wpisaną w misję. Tak naprawdę mają wpisaną w misję.
Niczego nam nie wolno było zrobić, co jest niezgodne ze standardami. Dobrze. Odnośnie www, dalej. Co tam mamy dalej, jeśli chodzi o projektowanie stron www? Tak, jeżeli chodzi o projektowanie, no to już kontrast czy wielkości fontów minimalnych już omówiliśmy. Mamy alt tagi na przykład, Tak, prawda? alt tagi mamy i to też się wiąże w ogóle z projektowaniem, no bo tam się wywodzimy też z branży eventowej, gdzie eventy to jest taka charakterystyka projektowania, że projektujesz bardzo mocno, stawiasz na doświadczenie. Musisz zaskoczyć użytkownika, zrobić coś nowego, opowiedzieć mu jakąś historię, wciągnąć go w swój świat. Tylko najłatwiej to oczywiście wizualnie zrobić. Jasne. W świecie, gdzie dopadła nas pandemia, zostaliśmy zaskoczeni i musieliśmy to wszystko przerzucić do świata wirtualnego. Nie tą samą, bo tak naprawdę się nie da i to też jest zaleta tego, że eventy online się inaczej produkuje i na inne rzeczy się stawia. Ale tam też jest ważny ten aspekt doświadczenia i zaskoczenia użytkownika. I tutaj to, co powiedziałeś, alt tagi, czyli opisy rozszerzone do zdjęć, czy do grafik, które Teksty zamieszczamy. alternatywne, prawda? Teksty alternatywne. Też na potrzeby czytników ekranowych. Tak, bo wyobraź sobie, że wiesz, że osoba niewidoma lub słabowidząca wchodzi na stronę, ty poświęciłeś mnóstwo uwagi czy mnóstwo pracy, żeby ta strona była wypieszczona, najnowsze jakieś tam wtyczki wrzuciłeś w to wszystko, jest piękna i cudowna, spina się z całą identyfikacją wizualną eventu, no ale musisz myśleć o wszystkich i ta osoba nie chce czuć się pokrzywdzona, musisz zapewnić jej ten sam dostęp i te same funkcje i to samo doświadczenie, więc na przykład możesz zadbać o kopię całej strony, o całą treść. Możesz ją napisać w taki sposób, żeby była super angażująca. Jakbyś czytał świetną książkę, która opowiada i nie możesz pominąć grafik. Musisz tekst alternatywny do grafik, który wygląda tak jak rozpoczęliśmy nasze spotkanie tak naprawdę. Musisz napisać, co jest na tej grafice. Kto tam jest, gdzie się znajduje, jak wygląda, żeby cała opowieść nie miała luk czy tam dziur, tylko żeby była łączna. I później, jeżeli ktoś przejdzie przez całą architekturę informacji, która też musi być dobrze zrobiona, żeby była spójna i konsekwentna. Nagłówki też muszą być dobrze utrzymane, bo to są punkty lokalizacyjne dla osób, które no po prostu nie doświadczają w ten sam sposób tej strony. Dochodzisz do momentu, w którym masz przyciski czy batony, które przenoszą cię gdzieś tam na podstronek, czy gdzieś dalej. No i tutaj też możesz to jakoś rozwiązać. Też warstwą kopii, czy też w ariach możesz napisać, dokąd cię ten baton przeniesie. To są atrybuty aria label, Tak. tylko dopowiem, tak. które też opisują, to jest atrybut opisowy, którego nie widzi użytkownik, który nie korzysta z czytników. To też jest ważna informacja. Te atrybuty, które dla osób niewidzących i niedowidzących nie są widoczne zazwyczaj Tak. dla użytkownika. To czyta syntezator, czy tam... Tak, one są przeznaczone tylko dla czytników ekranowych i na Tak. przykład aria label jest atrybutem, który po prostu sprawia, że osoba, która korzysta z czytnika, dostaje informację, co znajduje się pod przyciskiem, pod linkiem. I gdzie go przekieruje na przenosi. przykład. Dokładnie. I decyduje wtedy, czy przejść pod link, czy iść dalej, prawda? Tak, bo w sytuacji, kiedy mamy, nie wiem, jedną stronę i przycisk to jest iść na kolejną stronę, no to jest łatwo, ale jak masz na przykład 3 batony koło siebie i musisz dokonać jakiegoś wyboru, no to musisz wiedzieć, co masz kliknąć, bo nieraz warstwa tekstowa na przyciskach, no to w ogóle najgorsze to jest, jak masz dalej powrót, albo coś takiego, Dokładnie. takie w ogóle generyczne słowa. Najlepiej jak powiesz użytkownikowi, dodaj do koszyka i przejdź sobie dalej do płatności. No to jest oczywiście zrobię, ale żeby skupić się też na tej warstwie mikrokopii, która objaśni użytkownikowi, co się stanie po kliknięciu i opatrzyć ją właśnie alternatywnym tekstem, tymi ariami właśnie do batona, gdzie go przeniesie. Także żeby to traktować też jako właśnie całą opowieść, która jest komplementarna dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy ją będą widzieli. Tak, i myśleć też, prawda, to jest zmiana takiego w ogóle paradygmatu myślenia o projektowaniu, w ogóle o stronach internetowych. To znaczy albo traktujesz WCAG standardy jako kolejne przepisy, jakiś urzędnik znowu coś wymyślił, Unia Europejska coś narzuciła i trzeba z tym po prostu dealować, albo traktujesz te standardy jako rzeczywiście coś,
co zmienia ludziom życie, ułatwia im funkcjonowanie, ułatwia im codzienne wykonywanie najprostszych czynności, kupowanie rzeczy przez internet, komunikację, rejestrację na eventy, mnóstwo rzeczy. I jeżeli my zaczniemy w taki sposób myśleć, prawda, całościowo o projekcie, masz do zrobienia projekt strony www i zaczynasz, to jest też moje pytanie do Ciebie, Michał. Kto powinien o to dbać? To znaczy, kto powinien zadbać o to, żeby cały zespół projektowy i deweloper, cały zespół odpowiedzialny za proces, cały czas, no nie wiem, czy myślał o wypełnieniu tych standardów, czy właśnie to powinien być zewnętrzny ekspert, czy w każdej firmie, która projektuje użytki cyfrowe, powinien być po prostu ekspert od WCAG, który każdy projekt będzie od początku do końca opiniował, czy to project manager powinien robić? Jak myślisz w ogóle? Jak to wygląda w branży? O. Odpowiedź jest w ogóle świetna i najlepsza ze wszystkich. zależy. To zależy. Super. To zależy, może teraz- iść do następnego pytania. Nie? To teraz czekamy na rozwinięcie. Nie, bo- to zależy, no bo tak naprawdę zależy od tego, jaka jest wielkość firmy. No, w ogóle w świecie idealnym, no to super, jak jest ktoś odpowiedzialny za sprawdzanie standardów i WCAG czy dostępność dla osób, dla wszystkich osób. Tak, ze szczególnymi potrzebami. Tak. No to jest, ale nie wiem, no pewnie ktoś tam jest. Znaczy w jakichś firmach jest taki dział, jest taka osoba, która się tym zajmuje, ale pewnie w większości nie ma. Ale kto ma nad tym czuwać i kto ma mieć to z tyłu głowy? No to też wszyscy, którzy nad produktem pracują. Oczywiście w mniejszym lub większym stopniu, bo każdy też jest odpowiedzialny za inną rzecz w projekcie. No ale na pewno UX designer, który pracuje nad i UI designer również. Chociaż kiedyś też, ostatnio też słyszałem, że UI to jest część UX-u, więc to tak średnio rozdzielać. Nie? Jak ktoś jest UX-em, no to też jest samo przez się rozumie, że jest UI-em. Jasne. Ale tak naprawdę, jeżeli w warstwie projektowej czy koncepcyjnej od razu myślisz o tych prostych naprawdę rzeczach, które musisz zapewnić, później konsekwentnie w HTML-u jest to pisane przez devów, a później project manager też tam wyrywkowo sprawdza, czy też przypomina ludziom o tym, że jeszcze nad tym popracujcie, bo to może nie spełniać standardów, bo tu jest źle, bo tu jest font za mały, bo tu nie ma kontrastu, bo tu nie dopisaliśmy właśnie alt tagów. No to tak naprawdę na każdym etapie weryfikacja tego wszystkiego, no to jest najlepsza sytuacja. I też zależy od projektu i dla kogo projektujemy, bo trzeba wspomnieć, że produkcje rządowe czy tam publiczne, Jasna sprawa. no to muszą mieć na określonym poziomie i to jest wymagane przepisami. Jasne. Także tutaj to już jest inna bajka, ale jak projektujemy tak dla użytkownika standardowego, no to na każdym etapie musimy się starać o to, żeby pamiętać o tym, żeby projektować dla wszystkich po prostu. Mi się wydaje, że warto, przeprowadzając szkolenia wewnętrzne w firmach, wiadomo, że żeby to miało ręce i nogi, żeby się to udało, to trzeba szkolić na potęgę, jeśli chodzi o dostępność. I wydaje mi się, że tu kluczową sprawą jest taka miękka wartość tych szkoleń, czyli naprawdę przekazanie osobom, które projektują, które biorą udział w tym procesie, że to nie jest kolejna rzecz do odfajkowania, tylko ich praca w to, że zmienią podejście, to, że zapoznają się z tymi wytycznymi i będą je wypełniać, po prostu zmienia ludziom życie. Tak, a w ogóle to jest też ciekawe, co powiedziałeś, bo bardzo dużo firm robi testy z użytkownikami. Tak naprawdę, żeby w ogóle zmienić optykę tych, którzy pracują nad produktem, wystarczy zaprosić jedną osobę. Która korzysta z czytnika na Tak, przykład. i żeby Dokładnie. zobaczyli, jak ten produkt Dokładnie. jest odbierany. Dokładnie. To w ogóle Dokładnie. całkowicie zmieni postrzeganie Dokładnie. tego produktu. Wydaje mi się, tak samo uważam. Tak samo uważam, że jeden użytkownik czytnika ekranowego może rzeczywiście Tak. pokazać, że o to chodzi, nie? Że to nie jest żaden bullshit ani wymysł po prostu. Tak. Dobra, przechodzimy do eventów online. Zbliżamy się powoli do końca, czyli tym, czym zajmuje się nasz dzisiejszy gospodarz, czyli Lively. Między innymi tym się zajmuje. Tak naprawdę przed pandemią, w czasach, kiedy robiliśmy eventy stacjonarne, kwestia dostępności
Powiem ze swojego doświadczenia. Nie mam żadnych danych, nie mam żadnych statystyk, ale z tego, co ja obserwowałem jako i producent, i event manager, i też uczestnik festiwali, co widać w mojej bluzie, no to kwestie dostępności dla osób niepełnosprawnych tak naprawdę regulowała i determinowała lokalizacja, w której się znajdowaliśmy. To znaczy, jeżeli to był nowy hotel, to zazwyczaj był przygotowany, był dostępny, były toalety dla Bo niepełnosprawnych. przepisy to regulują. Tak, bo przepisy to regulują, dokładnie tak. Jeżeli to był festiwal, czy jakieś wydarzenie otwarte na otwartym powietrzu, no to były, powiedzmy, że rampy dla wózków, były też toalety dla niepełnosprawnych, ale to w zasadzie tyle. I chyba w Polsce nie robiło się wiele więcej, żeby na przykład festiwale muzyczne były bardziej dostępne. I teraz zobaczcie, pandemia w pewnym sensie zmieniła wszystko, bo jest remedium na ten brak dostępności. To jest po prostu transmisja online. W momencie, w którym masz wydarzenie fizyczne i równocześnie zapewnisz event online, czy transmisję na żywo z tego wydarzenia, czy nagrasz ją i zrobisz retransmisję, jesteś w stanie radykalnie zwiększyć dostępność tego koncertu, bo zobacz, jeżeli jesteś osobą niewidomą, jedziesz na off-festiwal, idziesz na koncert, słyszysz ten koncert, nie? Słyszysz ten koncert, słyszysz, co się dzieje, słyszysz, że publiczność piszczy, ale nie widzisz tego, jak wygląda muzyk. Nie widzisz tego, jak porusza się po scenie. Jak nie wygląda widzisz scenografia w ogóle cała. Tak, nie widzisz wystroju, nie widzisz skali tego, ile jest osób. A dobrze zrobiony stream z audiodeskrypcją załatwia sprawę, w pewnym sensie załatwia sprawę, no radykalnie zwiększa dostępność, bo poza tym, że ten nasz uczestnik słyszy to, co się dzieje na scenie, to oprócz tego ma możliwość włączenia sobie audiodeskrypcji i tam usłyszy, jak wygląda ten muzyk, ilu ich jest, na jakich grają instrumentach, jakie mam fryzury, jaka jest pogoda, jaka jest atmosfera. Audiodeskrypcja stara się też przekazywać emocje, prawda? I to jest jakby, to jest w pewnym sensie remedium, jeśli chodzi o dostępność Tak. takich wydarzeń fizycznych. To jest po prostu równoczesne streamowanie ich do sieci albo robienie z nich eventów. Tak, i w ogóle takie tłumaczenie albo audiodeskrypcja, czy też transkrypcja, to w ogóle nie jest nic, żeby sobie to wyobrazić i dać jakiś namacalny przykład, bo ciężko sobie pewnie osobom, które nigdy z tego nie doświadczały, albo myślą, że nigdy nie doświadczały, no tak, ale jak przeniesiemy całe doświadczenie i całą oprawę wizualną, jak to pokażemy? No ale przecież w książkach jest to robione. No, Dokładnie. To jest taki ładunek Dokładnie. tam. To jest tak story, działa prawda? Tak, to tak działa na wyobraźnię, że to jest w ogóle bezproblemowe do zrobienia, bo już to jest robione. No, tak to wygląda realnie. To nie jest oczywiście takie proste. No bo nie jest proste, ale to nie jest żeby rocket napisać science. żeby napisać dobre story, no to jakby trzeba też trochę się wysilić, ale No nie tak. jest, to nie jest żadne rocket science, dokładnie. Można to dobrze zrobić. Ale odnośnie eventów w sieci, to my też po te 1,5 roku pandemii trochę tych eventów w sieci zrobiliśmy z Lively. Natrzaskaliśmy. Natrzaskaliśmy trochę tych eventów i nasze doświadczenia, jeśli chodzi o dostępność, są takie, że firmy w Polsce generalnie się tym nie przejmują. Są klienci, którzy się tym przejmują, są klienci, którzy kładą na to nacisk, ale ogólnie, jeżeli my o tym nie mówimy, to klient też o tym nie mówi. Ale to, prawda? żeby to też tak negatywnie nie wybrzmiało, że wiesz, że nie przejmują się, a nie róbmy tego, nie ma czegoś takiego. Jak Nie, im to znaczy powiemy, nie, no przepraszam, to nie jest tak, że oni mówią, dobra, olać, machają ręką, tak, jak się im Tylko powie, nie to wiedzą, znaczy- nie tak, wiedzą po prostu, nie ma tej nie? świadomości jeszcze, dokładnie, ale to też dlatego, że to jest w miarę świeża działka, w tym sensie, że pandemia spowodowała, że tak naprawdę wszystko przeniosło się do sieci i liczba tych eventów w sieci wzrosła no, w geometrycznym tempie, co nie? No i to też jest pole do popisu, jeśli chodzi o dostępność. W zasadzie te same działają tutaj, te same zasady, co przy stronach www, natomiast no, to jest na tyle specyficzny wycinek, że też są pewne określone, powtarzające się zasady i to jest na przykład strona rejestracyjna na dzień dobry. Właśnie tak? tutaj jest bardzo ważny ten filar, o którym na początku powiedzieliśmy a propos funkcjonalności.
bo tutaj są zawsze kluczowe, no nie zawsze te same, ale obracamy się w puli rzeczy, które muszą być dostępne dla każdego, żeby wziąć udział w evencie online. Dokładnie. Właśnie rejestracja, płatność za bilety, potwierdzenie płatności, czy otrzymanie, nie wiem, informacji zwrotnej dla użytkownika, że dobrze się zarejestrował, kiedy jest ten event, jak się zalogować, żeby tam wejść Dokładnie. i oglądać. Także tutaj ten aspekt funkcjonalności jest bardzo ważny. Dokładnie. Oprócz tej warstwy doświadczenia, która stoi w tym samym miejscu, to jakby nie jest ważniejsza niż to, żeby ktoś skorzystał z tego eventu. No tak, no tak, no tak. I to jakby wszystkie rzeczy poprzedzające event, to co powiedziałeś, powinny być zgodne. I to nie jest trudne, żeby to zrobić akurat. To jest, tu wystarczy głównie dobra wola, żeby tak zaprojektować formularze i tak zaprojektować newslettery, komunikacje, żeby one były jasne, klarowne, przejrzyste i dostępne, dobrze zrobione. Drugą sprawą jest sam event, który zazwyczaj odbywa się w jakimś playerze, prawda? I Tak. tu już mamy trochę schody, to znaczy ja mam, powiem o jednym przykładzie. Mam taki przykład idealny, modelowy i to był event, który się nazywał Microsoft Build 2021. On był w tym roku i Microsoft ze swoim naprawdę bardzo dużym fokusem na accessibility zrobił w pełni dostępny event. To znaczy ten player, który tam był, to był player, w którym w obrębie tego playera mogłeś włączyć napisy na żywo, automatyczne. W jakim chciałeś języku, one były automatycznie tłumaczone. To też nie jest rocket science, bo Google to też robi i to na... A jaka jakość tego tłumaczenia? Bo wiadomo, że Średnia, średnia. są właśnie żarty o translatorze Google'a, nie? Tak, to była średnia, ale była, co nie? Ale była, no to już był, jest... wiesz, to był event częściowo na żywo, on był semi-live, ale było normalnie studio i faktycznie te napisy funkcjonowały. No zdarzały się tam po prostu wpadki jakieś, ale ta technologia też, ta sztuczna inteligencja jeszcze nie jest doskonała, jeśli chodzi o napisy na żywo, ale za chwilę się stanie. Jestem No przekonany tak, o tym. oczywiście, że tak. I Google też jest pewnie pół kroku albo nawet 100 kroków przed Microsoftem, bo ma dużo większą, że tak powiem, próbę, co nie? Może testować na dużo szerszej liczbie osób. Ale była taka możliwość, to była jedna rzecz. Druga rzecz to była tłumaczenie na język migowy, też klikalne z poziomu playera. Mogłeś sobie kliknąć, szybko się przeładowywał player z tym samym URL-em i było tłumaczenie po prostu na język migowy. I trzecia rzecz, to było coś, czego nie widziałem w Polsce w ogóle, czyli audiodeskrypcja w języku angielskim na żywo. I to był jakby, nie powiem, że byłem w szoku, ale byłem pod ogromnym wrażeniem tego, że da się to zrobić. A to był że w ogóle jest- jakiś stworzony przez Microsoft Player? to na jest tą okazję, Azure czy- Media Player. Tak, Aha, to okej. jest, tak, to jest Bo player. nie uczestniczyłem w tym evencie, Tak, to nie tak, wiedziałem. bo ja tam byłem jako uczestnik po prostu. I potem posprawdzałem po prostu skąd się to wzięło. Nie wiem też, czy w domyśle ten player ma takie funkcje, czy coś zakombinowali, dodali po prostu jakieś wtyczki, no ale było, nie? Było to zrobione. I to jest dla mnie taki model, do którego sytuacja idealna. Wiadomo, że tego się nie da zrobić zawsze. Nawet ten player taki defaultowy, googlowski, YouTube'owy też nie ma tych wszystkich funkcji, co nie? Ale no to jest bardzo istotne. To znaczy napisy, jeżeli to jest event live, tam też na przykład na tym evencie, na Teamsach były sesje, takie Q&A, były na Teamsach na żywo i też były włączone napisy automatyczne. Każdy może sobie włączyć, zwykli tacy użytkownicy też mogą sobie włączyć napisy automatyczne na spotkaniu na Teamsach czy na Teams Live i też to jakoś tam działało, co nie? No ale napisy to jest napisy zamknięte, czyli closed captions, to jest podstawowa rzecz, to jest must have, musi być. Jeżeli to jest event, który jest nagrany wcześniej, jakiś materiał wideo, trzeba je przygotować, spisać, najlepiej w formule właśnie napisów rozszerzonych, czyli tego, co się mówi, plus opisu tego, co Tak. się dzieje, prawda? I to jest no to jest takie, bym powiedział, taka podstawa podstaw, żeby te napisy były. Druga rzecz to jest sam interfejs strony, oczywiście musi być przyjazny i tłumaczenie na polski język migowy. To też jest coś, co jest bardzo istotne i my na przykład produkując festiwal reportażu non-fiction,
od ubiegłego roku wszystkie spotkania są tłumaczone na polski język migowy i to wymaga dodatkowej pracy, dodatkowych nakładów, ale, No ale tak trzeba robić. No, ale po tak trzeba prostu. robić, tak. To jest jakby, to są takie dwie moim zdaniem podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o eventy online. To są napisy, to jest tłumaczenie na polski język migowy i moim zdaniem pole do popisu cały czas nieeksploatowane to jest rzeczywiście audiodeskrypcja, czyli opis tego dla osób niewidomych, opis tego, co się dzieje. I to nie tylko chodzi o to, co mówią ludzie, tylko właśnie o całą otoczkę. Prawda? To filmy z audiodeskrypcją często często od lat już audiodeskrypcja jest obecna w kinie. Można iść na pokaz z audiodeskrypcją i siedzi lektor specjalnie przygotowany, wyuczony i on dopowiada to, co się dzieje na ekranie. To też jest coś, co jest moim zdaniem bardzo bliską przyszłością eventów online. No dobra. To co jeszcze? Co tam masz jeszcze wynotowane? Właśnie nie mam już nic wynotowane, Nic, bo mi a, się już pół się listy bo tylko tylko- wydrukowało. Jasne, jasne. Także musisz podrzucić jakieś punkty dalsze. Dobra, Powiem już, jasne. że jeszcze są. Tak. Ostatnie dwa punkty, które mamy, to tak naprawdę jest jak zaprojektować doświadczenie, a nie tylko stronę internetową. Ale trochę już Ale o tym to już powiedzieliśmy. o tym O warstwie opowiedzieliśmy. tekstowej czy kopii. Tak, czy... że story to jest też przyszłość w kontekście jakości stron internetowych. Dostępność, ja powiedziałbym tak, dostępność równa się jakość. Tak, ale w prawda? ogóle jeszcze rzecz jest taka, że jak ktoś chce być projektantem, UX designerem, czyli jakoś tam sprawdzając, co to słowo znaczy, projektantem doświadczeń użytkownika, a nie klepaczem makiet i ładnych obrazków, to doświadczenie to nie jest tylko wygląd strony. Doświadczenie to jest całość. No to po prostu to jest całość. No i nie Dokładnie. wiem, czy coś więcej można na ten temat powiedzieć. Okej, chyba tyle mieliśmy do powiedzenia. Nie wiem, czy wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Może będziecie mieć niedosyt, może przesyt, może trochę za długo gadaliśmy. Może jeszcze możemy powiedzieć, skąd czerpać w ogóle wiedzę o tym. O, no dobra, okej. To tak jak mówiliśmy, no WCAG no to jest pierwszy i tam podstawowy, tak samo jak ADA Compliance, no to jest tożsame, też dokument do sprawdzenia, ale naprawdę jest chyba mnóstwo webinarów, które można sprawdzić. Ktoś wpisze sobie na YouTubie pierwszą, lepszą rzecz, dostępność cyfrowa, multum rzeczy mu wyskoczy, artykuły, blogi i w ogóle, a najlepszą akcją, którą można sobie sprawdzić, no to jest po prostu wpisanie sobie na YouTubie, jak korzysta na przykład osoba niewidoma z komputera. Tak, Jak dokładnie. osoba bez rąk korzysta z komputera. Mnóstwo jest filmów. Zobaczmy, jak oni to robią. Tak, i bardzo fajnym doświadczeniem jest też pójście za ciosem i samemu zainstalowanie czytnika Tak. albo użycie, bo w tym momencie już przeglądarki w standardzie mają zamianę tekstu na mowę i zobaczenie na czym to polega. To znaczy, to jest niesamowite w tym doświadczeniu, że nagle okaże się, że wasza strona, waszej firmy czytana przez czytnik to jest po prostu jakiś absolutny, kompletny bałagan. Tak. I to jest ciekawe doświadczenie i to wszystkim polecamy, żeby spróbowali po prostu zamknąć oczy i uruchomić czytnik i troszkę pochodzić po stronach z użyciem czytnika ekranowego. I nawigacji na klawiaturze. Nawigacja na klawiaturze, dokładnie. I to Tak. jest też coś, o czym nie powiedzieliśmy, oczywiście jak pewnie o wielu rzeczach dzisiaj, bardzo istotny element dostępności. To znaczy każda strona powinna być zrobiona tak, żeby dało się nawigować po niej tylko i wyłącznie z pomocą klawiatury. Przynajmniej klawiatury. No przynajmniej klawiatury. W sensie mówię o tym, że musi być taka możliwość, że ona musi być Tak, przygotowana tak. dla użytkownika, który może korzystać tylko z klawiatury, z niczego innego więcej. Nie jest w stanie dotknąć ekranu, nie jest w stanie kontrolować Myszką myszki, na na przykład. przykład osoby cierpiące na chorobę Parkinsona, tylko i wyłącznie klawiatura, prawda? I przejść sobie jakiś tam proces, na przykład od Dokładnie. rejestracji do czegoś tam. Dokładnie. Iść do przodu, spróbować się Właśnie cofnąć, się cofnąć wrócić. jeszcze. To jest super tak, ale doświadczenie. to jest bardzo istotne. Dobra, na koniec rozwiązanie zagadki jeszcze. Tak. Nasza zagadka. Zagadka brzmiała, który z krój fontów jest najbardziej przyjazny dla osób z dysleksją. Odpowiedź brzmi
Comic Tak, Sans. domyślacie się, to jest Comic Sans, dokładnie. Jest jeszcze jeden bardziej odpowiedni, ale Comic Sans należy do Może do dlatego go czołówki. nie usuwają mimo hejtu i złej sławy. Bardzo możliwe. Podobno przez to, że ma tak wyraźnie rozdzielone litery. Sam i oczywiście tego nie wymyśliliśmy, to usłyszałem to w podcaście UX po godzinach, odcinek z Martą Siedlecką, która taką informację podała i też stamtąd ukradliśmy pomysł na zagadkę na początek i rozwiązanie na koniec. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Kończymy. Bardzo nam było przyjemnie. Dziękuję, Michał. Możesz mi podziękować też. Dziękuję Marceli. A do wszystkich sprawdzajcie i doświadczajcie i szukajcie. Dokładnie, interesujcie A do kamer się. chyba mamy to powiedzieć. Tak, do środkowej. Dziękujemy. Jasne, Aha, oczywiście, do panie środkowej. reżyserze. Jeszcze raz do środkowej. Bardzo Wam dziękujemy. Lively, dzięki za gościnę. Mam nadzieję, do zobaczenia. Tak, dziękujemy bardzo i projektujcie lepiej i bardziej dostępnie. Dokładnie i z głową. Dziękujemy. A przepraszam, ja mam jeszcze puentę, zapomniałem. Można puentę, dobrze. Mam nadzieję, że dostępność cyfrowa. Zapomniałem o puencie. Drodzy Państwo, Drodzy Państwo, mam nadzieję, że dostępność cyfrowa, poza tym, że pomoże milionom osób po prostu lepiej, łatwiej żyć, sprawi też, że wyczyścimy przestrzeń cyfrową z tych wszystkich marketingowych śmieci, z tych banerów, z tej ferii kolorów, z tych wszystkich niepotrzebnych, wyskakujących okien. które są zabójcze dla czytników. Dokładnie, zabójcze dla czytników, denerwujące, odciągające uwagę. Mam nadzieję, że 90% marketingu w takiej formie, w jakiej istnieje dzisiaj, czyli szkodliwej, po prostu zniknie i zostanie tylko ten dobry, jakościowy, kontentowy marketing. Dziękuję bardzo. To było moje oświadczenie. Prawie zapomniałem. Trzymajcie się. I ja ze swojej strony też wszystkim dziękuję. Cześć.